Dzień dobry, dzień dobry. 26 sierpnia. No i nadeszła ta chwila wiekopomna, kiedy trzeba zacząć pszczółki zakarmiać. U mnie na terenie nie ma nawłoci. Część nawłoci, którą mam na polu, od kilku dni obserwuję, od kilkunastu nawet. I nie zauważam, żeby tam pszczoły latały. O, proszę, jakaś pszczółka przyleciała. Także no, myślę, że nawłoci nie noszą, chociaż przy otwieraniu jednego z tych uli w środę też nagrywałem, ale sprawy rodzinne mnie jednak zmusiły, żeby przestać tutaj zaprzestać pracy na pasiece i musiałem uciekać. I te nagrania sobie odpuściłem, bo tam niewiele roboty było. Zdziwiło mnie, że jest sporo pokarmu na ramkach, no ale to z podkarmiania takiego stymulacyjnego. No i jak widać, założyłem podkarmiaczkę do korpusów drewnianych. No właśnie, zobaczmy, bo to jest pierwsza podkarmiaczka. Pierwsze zalanie syropu było w historii tej rodzinki, więc zobaczmy, czy one coś tu pobrały. No, pobrały, nawet pszczoła od 3 dni tutaj sobie żyje. Zaraz ją zgarnę. No i właśnie tutaj otwierając tę ulę, to czułem zapach skarpetek, że tak powiem. Więc jest szansa, że tu gdzieś jest pobierana ta nawłoć. Jak widać, ul jest szansa, że jest delikatnie rabowany. To też można by było zweryfikować. I ogólnie wszędzie założyłem ograniczenia na wylotki, bo pomyślałem sobie, że niepotrzebne są im te szerokie wylotki teraz w momencie podkarmiania, zakarmiania. Nie ma takiej potrzeby. Ule drewniane u mnie mają podwójne wylotki u góry i na dole, więc dół albo jest zakryty w całości, albo jest zakryty w takiej ilości trochę mniejszej. Także pszczółki sobie korzystają, z którego wylotka chcą. Tutaj akurat muszą z górnego, ale to jest najmniejsza rodzinka. No i co dzisiaj robię? Mam 4 odkładówki, czyli miejsce na 24 ramki. No zacieśniamy rodzinki. Teraz są 2 opcje. I szczerze mówiąc, aż do tej chwili cały czas się waham, którą zastosować. W środę, jak robiłem te 5 uli, tutaj jest wszystko ok. W niektórych jest czerwiu więcej, w innych mniej. Ale wszystkie matki funkcjonują. Nawet chyba w tym czerwonym widziałem matkę nieoznakowaną. Ale w momencie, gdy wyciągałem telefon, to już niestety znikła mi z ramki. Opcje są takie. Albo zostawiamy na 9 ramkach i nie martwimy się tym, że na wiosnę jest słaba temperatura, słaba pogoda, nie mogę otworzyć uli, nie mogę im dołożyć ramek, bo mają 9 ramek, więc to prawie pełny korpus w kwiecie, że tak powiem, no, rozwoju, nie? I taka opcja jest dobra. Taka opcja była dobra na tą wiosnę, kiedy pszczelarze nie mieli okazji w niektórych terenach, by praktycznie do maja dojść do uli. Bo temperatura była kiepska, bo opady, bo to, bo tamto. Nie mogli dokładać ramek. Pamiętam, że niektórzy, którzy zostawili na 10 ramkach rodziny do zimowania, byli z tego bardzo zadowoleni na tą wiosnę 2023, bo nie musieli dokładać ramek. Pszczoły sobie pięknie gospodarowały. I spokojnie dokładało się tylko ciasto z góry przez powałkę i pszczoły się spokojnie rozwijały. Minusem zostawienia za dużej ilości ramek jest to, że kłąb może pójść gdzieś w bok, a jak nie pójdzie gdzieś w bok, to
ramki zewnętrzne, które są nieobsiadane, no mogą zacząć pleśnieć. I to jest podstawowy problem w zimę. Natomiast druga droga, taka bardziej prawilna, że tak powiem, no to jest jednak dociskanie pszczół kolanem. Czyli nie patrzenie na to, ile jest teraz pszczoły, bo ta pszczoła i tak w większości przypadków do zimy nie dożyje. Zostawienie 7, maksymalnie 8 ramek w dużych rodzinach. No i to powoduje, że kłąb ma określoną ścieżkę, określoną drogę w zimie, nie może się przenieść na boki. Żadne ramki nam nie spleśnieją. Dodatkowo mamy 2 kominy po bokach, czyli taką wentylację zimową. Ja przypominam, że ja zimuję na otwartych dennicach, czyli pszczoły mają przewiew od spodu. Od góry jest delikatna wentylacja, bo czasami zimuję na podkarmiaczkach, czasami na powałkach z tymi sitopajączkami, czasami na powałkach przeźroczystych, no czasami na folii, takiej kawałku A5, gdzie po bokach też jest miejsce. No i cały czas się zastanawiam, która droga jest lepsza. Gdybym wiedział, jaka będzie wiosna w 2024, no to bym się pewnie nie zastanawiał. No ale takie życie. Dzisiaj jest pierwsze zakarmienie, czyli dzisiaj podanie wieczorem dużej ilości syropu w stosunku 3:2. Myślę, że jakieś 60 kg cukru pójdzie na 21 rodzin. Jeżeli nie zdążę, to do tych rodzin nie zaglądam, bo one mają wszystkie po 9 ramek. Wszędzie są wyciągnięte ramki pracy. I jeżeli tak ma zostać, z braku czasu, to nie będzie tragedii. Natomiast dzisiaj zaczynam od odkładów, gdzie chyba w pierwszym jest 9 ramek, a reszta to tam po 7 i tak dalej, więc tylko będę centrował to wszystko, żeby były te 2 kominy po bokach. I jak będzie coś ciekawego, to będę włączał telefon. Nawet w tej chwili nie mam stojaka ze sobą, także po prostu jak będzie matka, jak będzie jakaś ilość czerwiu ciekawa, czy cokolwiek, widać, że pyłki noszą w tej chwili, no to będę włączał telefon, nie? No a tu akurat teraz słabo to widać. Także ogólnie zaczynamy. Trochę ciężko mi dzisiaj bez stojaka, ale wyciągnąłem pierwszą ramkę i pomyślałem, że to jest ten pierwszy tutaj odkład w tych kolorowych odkładach. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest jedna strona, a to jest druga strona. No musicie przyznać, że pięknie, nie? Dobra, przeglądam następne. No i tak ku pamięci, w tym pierwszym odkładzie mateczka, z tego co widziałem, 70. Nie uciekaj mi, kobieto, gdzieś dalej. Żeby było ciekawie, wyciągnąłem 2 ramki, które są nieużywane przez nich, nie są zaczerwione. One nie są najnowsze. Najnowsza jest ta 0823. I ta ramka jest zaczerwiona w tej chwili na świeżo jajkami, więc no jej nie wyciągam, ale 2 już będą wyciągnięte, podejrzewam, że to wszystko. Także kończymy z tym odkładem na 7 ramkach. Wyciągnięte 2 ramki suszu, które nie były używane, były gdzieś z boku. Zrobione 2 kominy, zakładam podkarmiaczkę i wieczorem ładujemy. Red to ma jednak nosa, musicie przyznać, nie? Akurat centralnie wywalił jedną pokrywkę, to nie był sitopajączek, tylko ta pokrywka, i się władował do środka. Nieźle. I tu jest drugi odkład z brzegu, matka 57. Trochę czerwiu jest. Widziałem grupkę 6 komórek czerwiowych na wygryzieniu i były tam niedożywione pszczoły. To trochę dziwne jak dla mnie. Znaczy martwe. W sumie to pierwszy raz coś takiego widzę. Zobaczymy jeszcze drugą ramkę. To chyba było na tej ramce ten czerw taki zagłodzony.
No tutaj też jest czerw i od środka pewnie też ja tu nie widzę, więc ta rodzinka zostaje na tylu ramkach, na ilu jest, czyli na 7. I jeszcze zewnętrzna. Troszkę czerwiu tam jest na zewnętrznej, ale niewiele. Ogólnie pokarmu tu jest sporo. Także to tyle, jeśli chodzi o drugą rodzinę. Trzeci odkład. Matka z pojedynczym numerem, chyba 6. Zobaczymy na filmie później. Tak, to jest chyba 6. Również zaczerwione dosyć dokumentnie. Nie tylko ta ramka. I to jest również alpejka. Także zostawiam je na najprawdopodobniej 7 ramkach. No muszę przyznać, że pierzgi to one trochę będą miały, bo mi się wydaje, że to są wyloty popyłek. Może częściowo po nawłoć. No ale lata tego masa tutaj naprawdę. Elegancko. Słuchajcie, 4. odkład. Matki nie widziałem, ale widziałem jajeczka. I są w sumie 3 pełne dechy czerwiu obustronnie. Więc na 7 ramkach, no to może, no nie jest to zbrodnia, ale będą miały ciasno. Otworzyłem kolejny odkład, tylko chciałem pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Odkład jest na 7 ramkach i najprawdopodobniej na tylu zostanie. Zaraz zobaczymy, ile czerwiu tutaj jest, no ale pszczoły jest naprawdę multum. Tak na szybko w ostatnim odkładzie, który jest naprawdę bardzo silny, matka UG. Z tego co pamiętam, to będzie, no właśnie, jak to się nazywało? No sprawdzę później, napiszę pewnie. No i tutaj matka ta UG, czyli kaukaska, była na 8 ramkach oczywiście, no nie zauważyłem. Tą jedną ramkę taką jasną wyciągnąłem, jest na 7. No pszczoły są upchnięte kolanem, że tak powiem. Czerwiu jest na 3 ramkach dwustronnie i jeszcze są jajka poskładane. Więc tutaj no będzie duży kłąb. Chyba najładniejszy odkład tam jeszcze, najbardziej mi się nie podobał ten pierwszy odkład. Tam najmniej czerwiu i tak dalej, ale ogólnie wszystkie odkłady, pełna ramka, pierzgi, no bardzo ładnie, za wyjątkiem ilości czerwiu w pierwszym tam odkładzie, tej w pierwszej alpejce pomarańczowej. Tu są 3 alpejki, tu nie pamiętam co jest, natomiast tu jest kaukaska. Tutaj jesteśmy za zielonym, czyli pierwszy ul skrajny. I bardzo bym chciał nagrać tutaj mamusię królową. Zobaczcie, jak pozalewane ramki. Tutaj ramki z czerwiem też są. O, jest ona tutaj. Może mi się uda później przeczytać numerek, nie? No chowa się, widzicie? I później weź tu namierz matkę w ulu. No teraz to mi się na pewno uda na filmie, bo w rzeczywistości to ja tego nie widzę. Słuchajcie, masa czerwiu tu jest. Ramka pracy tu jeszcze jest do wyciągnięcia. Myślę, że na 9 ramkach skończy ten ul niestety, nie na 8. Ale to jeszcze później jakoś podsumuję. Jeszcze widzę, tam obok jest ramka taka świeża, może ją też wyciągnę. Zobaczymy. No dobra, jeśli chodzi o ten ul, ramka pracy i jasna, świeża ramka wywalona. Bardzo dużo czerwiu. Matkę widzieliśmy, numer jest nagrany. Zrobione 2 kominy, 8 ramek. Bardzo dużo pierzgi. To jest bardzo duży plus, bo wiadomo, że pokarmu to można sobie nasypać cukru ile się chce, ale z pierzgą to jak nie ma w rodzinach, to jest problem. A tutaj praktycznie we wszystkich moich ulach całe ramki pierzgi są zawalone. Pocieszające. I teraz mamy ten ul. Tak, ja na niego całe życie mówię chory, bo to pierwsza moja w historii chora rodzina. To była choroba wiosenna, tam 2 lata temu i tak
zostało, że mówię na nie chore. No tutaj ta rameczka, nie? Która podczas odwracania mi się pękła i spadła z wszystkimi pszczołami. Tu by warto było też zerknąć, chociaż ja później już widziałem chyba pracę matki, więc chyba tutaj funkcjonuje rodzina prawidłowo. Nie było matki wtedy na tej ramce, co mi spadła. Ale dobrze by było ją wycofać, bo to taki grat, nie? Zobaczymy. Dzisiaj pszczoły reagują na przeglądy. Oczywiście poza sprawami rabunkowymi, no to widać, to standardowo, to jest sierpień, nie? To takie rzeczy się zdarzają. Dzisiaj pszczoły reagują zgodnie z kalendarzem. Coraz bardziej jestem zdziwiony tym kalendarzem, bo ja w takie cuda nie wierzyłem. A dzisiaj naprawdę jest elegancko. A dzisiaj jest zielony dzień w kalendarzu na przegląd rodzin. Także ciekawostka, może wkleję ten kalendarz teraz. No i dobra, no i postaramy się tutaj teraz zrobić 8 ramek z tych 10. No, biorę się za koliberka. To jest moja jedyna w tym roku produkcyjna alpejka. Ramka tutaj mamy w tej chwili osłonowa. Doruszyły się trochę pszczółki, ale zobaczcie, jak ładnie pierzgi. Dosyć ładnie to wygląda. No tam założyła parę. O, widać, matka jest, bo tu larwy są. Jest czerw. Oj. No to był błąd. Z drugiej strony również czerw. No muszę przyznać, że... ale pokarmu to tu jest, ja piórkuję. Pięknie zrobione. To była raczej komórka trutowa. To jest ramka z początków maja. O, a to jest pszczółka, która się wbiła. No i co? I będą feromony. Kolejna ramka z czerwiem. Trudnie. Jakby ktoś miał wątpliwości. Ramka z początków czerwca. No, powiem wam, że tutaj to jest rewelacja. To jest ramka zaczerwiona całkowicie. Wszystko jest w larwach. I z tej strony również. O dziwo, jeszcze to widzę. Bo jest bardzo ciemna, mimo że z zeszłego roku tylko. No, ramka kolejna zaczerwiona. Bardzo ładnie. No i to jest ramka z pokarmem i z pierzgą, nie? Czekajcie, zobaczymy, ile pierzgi. No, tutaj niewiele. No, tutaj jest zdecydowanie lepiej. Matka numer 73. Teraz trzeba uważać przy wsadzaniu. Dobra. No i tutaj robimy taki myk, przynajmniej ja tak zrobię, że nie zabieramy żadnej ramki. Rodzina będzie zimowana na 10. Także tak to wygląda z koliberkiem. Zamykamy. Dobra, tak sobie pomyślałem, że skoro mam tą jedną podkarmiaczkę, to spróbujemy, nie? Zrobić identyczną sytuację jak tutaj. Tutaj zadziałało. A, nie sprawdzałem, czy pobrały. No tak, tu było naprawdę dużo tego. Sprawdzałem chyba na początku dzisiaj. Już mi z głowy wyleciało. Także pięknie pobrały. Odkładzik, dużo pokarmu miał. Podejrzewam, że teraz na ramkach to już w ogóle jest dużo. Dobra, otworzymy tego.
bo kropelki tak jakoś mniej spadają w tej chwili. Pszczoły pewnie będą zjadliwe, no bo to, co to za pogoda na przeglądy, nie? O matko, o matko. No to tutaj jest ładny odkładzik na 8 ramkach. No muszę przyznać, że niezły. Tu na samym daszku jest masa tego. Ciasto już zjadły, więc już nie mają co jeść. Pasek też im już niepotrzebny. Tutaj widać, że włoszczarki na końcu są związane ze sobą. Czyli coś tutaj robią. Czyżby tu węza była jeszcze do roboty? Ja już nie pamiętam. Ale chyba nie. Ło, kurczaki. Fajnie tu jest. No bo tutaj mamy, od środka mamy czerw. A na zewnątrz? Nie, no na szczęście nie mamy. Pierzgi i pokarmu też jest. Centrujemy to od razu. 8 ramek, tak? To jakoś tak będzie chyba. No, mniej więcej. Wyciągamy ramkę wsadzoną w sierpniu tego roku, czyli maksymalnie 20 dni temu. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy pszczoły odrobią węzę i zaczerwią, to zawsze można sobie odtworzyć ten filmik. Proszę bardzo. I ta ramka zostaje już do zimowli, bo ona będzie dobra do zimowli. Kolejna ramka. Pszczoły wiszą. To jest chyba alpejka też. Na środku pierzga. Nie widzę... A nie, widzę jedno jajko. Czekajcie. Może uda mi się przybliżyć później w postprodukcji. Tutaj nie przyglądam się. Znowu krople zaczynają spadać. O, słabo mi to wyszło. Pszczółka zgnieciona. Dobra, lecimy szybciej. Spokojna pszczoła. Chociaż lepiej nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Zaczerwione. Zaczerwione. Ramka z sierpnia 23 może być do wyciągnięcia, jeśli nie jest zaczerwiona. No, chyba nie jest, więc ją wyciągnę i będzie na wiosnę jak znalazł. Ramka zaczerwiona, ale ciepło jest strasznie dzisiaj. No ale deszcz to deszcz. Zaczerwiona również na środku. Bardzo ładnie. Czy my tu widzimy gdzieś... A, tutaj jest jeszcze czerw. No i co? No i w deszczu przeglądamy ul. Oby jak najbardziej ich nie wkurzyć. I tak są naprawdę spokojne. Ramka 23. Chyba z początku sierpnia. O, to burza idzie. Grzmi. Trzeba uciekać, bo tu zaraz nam piorun trafi. Jajka. Dobra, czyli matka tu gdzieś jest. To słuchajcie, jak na przeglądanie w deszcz przed burzą, no to jest nieźle, naprawdę. Nie pamiętam, co to za pszczółka tu jest, ale ja to na podsumowaniu wszystko zrobię. W ogóle miałem ostatnio kontrolę RHD. To też zrobię filmik o tym.
Tutaj matki nie widać. Żeby było wiadomo, czego się spodziewać, przynajmniej w moim rejonie, jeśli chodzi o RHD. No, chyba pasuje, nie? Dobra, czyli zostały nam 6, 7, no 7 rodzin. No i trzeba zrobić przerwę, no bo no nie ma wyjścia, no. Pada i burza. Fajne jest to, że drewno pasuje do poliuretanu. Znaczy wizualnie to słabo trochę pasuje. Ale jak jest taka potrzeba i ma się jedną ramkę na pasieczysku, to można sobie szaleć różne kombinacje, tak jak tutaj w tym zielonym. Dobra, zwijam się, bo zmoknę. Niesamowite, człowiek wraca po 2 godzinach deszczu, a tu podkurzacz cały czas daje. Bierzemy się za zielony. W zielonym była ciekawa sytuacja. Resztki pokarmu były tam zlewane i raz im się trafiło 4 litry. Zresztą podobna sytuacja była w motylkach. Po prostu jak zostało coś w wiadrze, to lałem z wiadra i były tam po prostu pełne podkarmiaczki po brzegi. Więc jestem ciekaw, jak wygląda sytuacja z pokarmem tutaj, między innymi. No to sprawdzimy. Tutaj to jakaś taka ogólna posłucha jest. Cisza, spokój. O, a tu co się działo? Pokarmu wyjadły troszkę, bo jest sucho. Także tu było dosłownie po brzeg, nie? Resztka z wiadra z podkarmiania parę dni temu. No dobra. Taka idealna ramka, nie? Zobaczcie. No fajnie to wygląda. Ciepło jest, więc mogę ją wyłożyć na zewnątrz. Jest ponad 20 stopni. No tu same nowe ramki prawie. O, słuchajcie, tu jest ta sama sytuacja, co miałem w innym ulu. To może tym razem pokażę. Tu jest pszczoła, która nie dostała pożywienia. No i będzie gniła na tej ramce najprawdopodobniej, dopóki jej nie wyciągną. I to miałem w jednym z uli również tutaj taką sytuację. Nie widziałem jeszcze w poprzednich latach czegoś takiego. Ciekawe, dlaczego jest taka sytuacja, nie wiem. Bo pokarmu one tu mają, prawda? Moja 59, która czerwi jak najęta. No to w sumie optymistycznie, nie? Pokarmu mają dużo. Nie wiem, skąd te pszczoły się tam wzięły, takie osamotnione. Ta ramka też może zostać do zimowli. Nie jest to problem. Pokarmu jest. No takie grzeczne te pszczoły, nie? Biorąc pod uwagę to, jaka jest pogoda.
Znowu wianuszek u góry pokarmu. Tu się pszczółka wygryza w tej chwili. Widać, że się to rusza, więc żywa się wygryza. A na środku są jajka. Nie wiem, czy to będzie widać, ale przybliżę w postprodukcji. I tutaj również zaczerwione. Dobra, tu jest wszystko ok, słuchajcie. Aha, no jeszcze jakąś ramkę trzeba było wyciągnąć, właśnie. No dobra, to mogę wziąć. Pszczoły jest bardzo dużo, jak widać, w ulu. I jest też wystarczająco czerwiu. Tutaj mamy ramkę lepszą do zimowli. Tutaj chyba nawet coś zaczerwione będzie, ale nie widzę tego. Tutaj pokarm, trochę pierzgi, już taka robiona ramka osłonowa, chociaż jest trzecia. I to jest bardzo ładna ramka, ale nie na zimę. I to jest kolejna ramka do wycofania, czyli w tym ulu będą 3 ramki wycofane. To jest elgonik, bardzo ładnie ten elgonik pracował na rzepaku, dlatego zostawiłem tego elgona, który w przyszły rok będzie wchodził w swój 3. sezon, ale moim zdaniem nie dotrwa do tego 3. sezonu, bo na wiosnę pszczoły go wymienią. Ramka pusta, dobra do zimowli, niezbyt stara, bardzo ładna. O, a tutaj mamy pszczółki. No i składamy to na 7 ramkach z 10 i zamykamy. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jeszcze pszczółki z tej ramki sobie chodzą. I będziemy mieli 6 uliczek dla kłębu. I do zakarmiania 7 ramek. Także pszczoły ewidentnie dopchnięte kolanem. Tutaj jakoś tak zakitowały sobie te pajączki, widzę. To jest ul niebieski. Wszystko wyjedzone. Trochę tutaj zaczyna być problem w podkarmiaczce. To są ogólnie jakieś mistrzowie kitowania. No naprawdę. Zielony poszedł na 7 ramek. No to zobaczymy, jak sytuacja będzie w niebieskim. No na razie w miarę spokojne. O, bardzo ładna pierzga. No. I tu również taka świeżynka. O, bardzo ciężka ramka. Znaczy bardzo ciężka, no nie przesadzajmy. Nie taka jak po zakarmianiu. Ale pierzgi, pokarmu. No ładnie tu jest. No i czerwiu oczywiście. No ale nie po to były karmione rozwojowo, żeby teraz nie było czerwiu, prawda? Ramka z lipca. Mnie interesują jajeczka, wiecie, bo ja matki tutaj spotykać nie muszę, ale przydałoby się widzieć, że ona tutaj pracuje, nie? No na tej ramce nie widzę, żeby matka pracowała. No ale nie da się ukryć, że
kiedyś pracowała dużo. O, tutaj mamy larwy, nawet takie młode, tylko że jest ramka ciemna. Mamy pszczoły strasznie rozbiegane jakieś takie. Mamy tu jajeczka. A, ja wiem, dlaczego one rozbiegane mogą być. Bo ja se piwo zero do obiadu strzeliłem. Może to je denerwuje. No tutaj to aż pachnie nowością. Odszedłem od z tamtej strony, bo tam delikatny rabunek spowodowałem. Trochę mnie już zaczynają wkurzać te powałki bartodziejowe, które mi nie wchodzą na ulę. I pszczoły próbują tu się dostać z innych uli, a ja próbuję to złożyć tak, żeby była jak najmniejsza szansa tego dostania. Po prostu nie wchodzą na korpusy. Drażni mnie to trochę, no ale cóż na to poradzić. Tutaj jest chyba analogiczna sytuacja. No jest, to samo. No więc właśnie. A no, przeglądy są tak newralgiczne, te sierpniowe, że no niestety pszczoły latają, nie? Dobra. Tutaj jest malutki odkładzik, więc tutaj tylko zerkniemy, co się dzieje z matką i szybko zamykamy. Tylko muszę wziąć dłuto właśnie. No jest tu ładnie dosyć, jeśli chodzi o ilość ramek. Znaczy ilość pszczoły na tych ramkach, bo to tam ilość ramek to wiadomo, że nie jest może wielka, ale przypominam, że bo ciągle tego zapominam o tym powiedzieć, że ja pracuję na dadantach, nie? Także 6 ramek w dadancie, no to tam podejrzewam, że to jest 7,5 w Wielkopolskiej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, tutaj są nowe w środku. Oj, to może być błąd. Zobaczymy. Tutaj jest pierzga. Pszczoły spokojne, ale zaraz będzie delikatny rabunek, więc tutaj nawet czerw jest na ostatniej. Tutaj przy pierzdze, zobaczcie. Także ciekawa sytuacja. Ale pierzgi to pyłku to dosyć sporo tu jest. Bardzo ładnie. O, fajnie. Bardzo fajnie. Pszczoła zimowa się będzie rodzić. Elegancko. Nowiutka ramka? Nie taka nowiutka. No i też jest ok. No i tu jest to świeżo zaczerwione. Nie wiem, czy to będzie widać, ale bo telefon mam jakoś dziwnie wygięty. Jest tego czerwiu tutaj bardzo ładnie, czyli matka funkcjonuje. No ale tutaj już z innych uli próbują wchodzić tutaj do tego. No tu jajeczka są pięknie. Z drugiej strony też jajeczka. Bardzo ładnie, tylko gdzie jest matka? Nie ma to w sumie większego znaczenia. Ale pewnie gdzieś tu jest. 2 osy tu już latają, o matko. No i co? Fajnie, nie? I zaczerwione na środku. Zresztą nie tylko na środku. Matka się sprawuje bardzo dobrze.
Nie wiem gdzie jest, ale się sprawuje. Miejmy nadzieję, że jej krzywdy nie zrobię teraz. A tutaj ramka pełno pokarmu i pierzgi i nawet czerw trutowy. No nie widać matki, dobra. No i zamykamy. Wycentrowana jest mniej więcej. Ścieśniamy, zamykamy. No słuchajcie, jednak godzina 17 to już trochę za późno na takie zabawy. Co mi zostało? Została mi krainka prima i obok ul to jest chyba Elgon i został mi ten ul i wszystkie te 3 ule mogą mieć jeszcze w sobie ramki pracy. Tutaj są raz, 2, 3, 4, w których jest po 9 ramek. Moim zdaniem niepotrzebnie. Trzeba będzie w przyszłości jeszcze kiedyś wyciągnąć. Tutaj są wszystkie przejrzane, ale jak widać, no bałagan niezły zrobiłem tutaj i biedaczki się muszą tutaj bronić teraz. Więc ja tu przychodzę po prostu około 20 i lejemy syrop. Dzisiaj 4 litry, 3:2. Te ramki pracy wyciągnę kiedy indziej. No, tak czasem bywa w życiu. Nie wychodzi wszystko tak jak się chciało. I to tyle. Wstępnie rodziny są wszystkie przygotowane właśnie oprócz tych 3 uli tutaj. I wydaje mi się, że będą 3 zakarmienia po 60 kg, bo rodziny mają bardzo dużo pokarmu w sobie. A przynajmniej będę to później weryfikował. Bo tutaj u motylków, no to rzeczywiście było tego bardzo dużo. Tak samo w tym niebieskim i zielonym, też dosyć ładnie. Podejrzewam, że krainka prima jest rekordzistką, jeśli chodzi o ilość pokarmu zgromadzonego w gnieździe. Ale niestety dzisiaj już tego nie sprawdzę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Podkarmiania to raczej nie będę pokazywał, bo to dzisiaj 4 wiadra po 20 litrów. No, do 10 litrów wody wrzucam 15 kg cukru i mieszam. Do tego oczywiście API Biofarma. No i z tymi 10 litrami plus 15 kg cukru to wychodzi Wam mniej więcej, z tego co pamiętam, 20-litrowy syrop, który tam ciężko będzie rozmieszać, więc dobrze by było ciepłą wodę mieć. Przypominam, nie wrzątek i nie gotować tego. Więc 80 litrów syropu dzisiaj pójdzie na 21 rodzin, więc praktycznie po 4 litry każda dostanie. I to tyle. I następne karmienie już za 2 dni, tak myślę. Dlaczego się dzisiaj uparłem nad tym karmieniem? No bo dzisiaj jest ostatnia ciepła noc w najbliższym okresie. Dzisiaj w nocy będzie 19:20. A przypominam, że rozkład cukru przez pszczoły odbywa się w cieplejszej temperaturze dosyć przyjaźniej, bo w zimniejszych mają pszczoły problem z przeróbką tego pokarmu. Dlatego też wypadałoby nie odkładać zimowego zakarmiania na jakieś tam późniejsze terminy, bo może się zdarzyć, że pszczoły w ogóle nie będą nam pobierać tego cukru. Kto tam sobie karmi inwertem, niech sobie karmi inwertem. Ja na razie nie myślę o inwercie, dla mnie cukier jest numer 1 i tak myślę, że zostanie, bo ja tutaj nie zamierzam mieć 1000 rodzin, więc na tyle, na ile będę miał, to będę sobie rozrabiał cukier, mi to nie przeszkadza. Oczywiście rozrabiam na dzień dzisiejszy ręcznie. Chociaż pralka Frania już czeka, tak. Wystarczy tylko przerobić odpływ, żeby się nie zapychał i można uruchamiać. No ale dzisiaj zrobimy to ręcznie. Także tyle z końcówki sierpnia ode mnie. Jeszcze będzie filmik z tej kontroli RHD, ale to krótki, tam przedstawię tylko co oni chcieli, co dostali, z czego byli zadowoleni.
o czym mówili, no bo też mówią, że mandaty walą, ale to nic nowego, bo to już nie jeden tutaj pszczelarz, który nagrywa filmiki, mówił, w jakich warunkach czasami ludzie kręcą miód, to aż no cóż, takie jest życie. Także to tyle na dziś. Trzymajcie się ciepło. Chyba troszkę za szybko z tym podkarmianiem.